Lordzie Wader. Mistrzu. Wszystko w porządku, mój uczniu? Tak, wszystko w porządku, tak. Na pewno? Oddychasz dziwnie. Powiedz szczerze. Szczerze tak, mam być szczery, to ja tylko to wyłączę, żeby móc mówić normalnie. No bo jak ja już ochłonąłem trochę po tej całej zdradzie i w ogóle i sobie to przemyślałem, no to mam kilka pytań, może nawet wątpliwości, no bo o co chodzi z tym kostiumem, co? Bo to zdaje się projektował ktoś kompletnie bez wyobraźni. Ja się w tym duszę, człowieku, wiesz o tym? To jest jakieś potwornie niewygodne, to w ogóle nie przepuszcza powietrza, przecież ja tu w środku pływam w tej temperaturze, mnie wszystko boli. O, a o to cię w ogóle zawsze chciałem zapytać, co to jest? No, to jest... Ja to kiedyś nacisnąłem, wiesz co się stało? Co? Nic. Mogę w to klikać i nie zachodzi żadna reakcja, Palpatine. Nie jesteśmy na ty, mój uczniu. Nazywaj mnie... Nie wierzę, zgasło. To teraz umrę, czy to się świeciło po nic? To była zdoba, żeby ci nie było smutno. Myślałeś, że małe czarne pudełko z 5 lampkami poprawi mi humor po tym, jak straciłem wszystkie kończyny i praktycznie spłonąłem w lawie? No, myślałem. No, nie poprawiło. Przykro mi. Tobie jest przykro. I o co chodzi z tą maską, co? Dlaczego ja sobie nie mogę tego sam zdjąć, tylko muszę włazić do jakiejś maszyny, żeby mi to zdjęła? A jak się gdzieś w terenie przewrócę i mi poleci krew z nosa, to co, mam specjalnie wracać na statek? Nie mogłeś o tym pomyśleć, jak mi to montowali? Byłeś okaleczony i bliski śmierci, Waderze. Nie było czasu do stracenia. No ale to się myśli do przodu o takich rzeczach, człowieku. A i nie mów mi, że nie było czasu, jak było w cholery czasu, bo widziałem, że stałeś sobie tam, jak mi to montowali, a ja krzyczałem z bólu. Swoją drogą, bardzo dziękuję za znieczulenie. Też powiedziałeś, że zabiłem Amidalę w gniewie, a gówno prawda, bo umarła przy porodzie. Bo nie wiem, czy kojarzysz, ale ja też byłem szkolony w technikach mocy i potrafię wyczuć niektóre rzeczy. Mam w ogóle 2 dzieci, to też jest świetna informacja. Nie masz dzieci. No mam, człowieku. Luke i Leia. Nie. Tak. Nie. Jedi chcą cię oszukać. Jezu, ja swoje, ty swoje, no. Wiesz co, ja już chyba nie bardzo chcę ci słuchać, ja już nic nie mam. Miałem takiego fajnego robota, już go nie mam. Żony nie mam, dzieci nie mam, Obi-Wan mnie nie lubi. Bardzo mi się opłaciło słuchanie ciebie, naprawdę, to najlepsza decyzja w moim życiu. Wiesz, zawsze chciałem stać seryjnym mordercą. To już na Tatooine, jak byłem taki mały i mama się pytała, no, kim chciałbyś zostać w przyszłości, to mówiłem, wiesz mamo, tak naprawdę to najbardziej na świecie chciałbym zostać Seryjnym mordercą? seryjnym mordercą, Palpatine, dokładnie, tak. Także ja się bardzo cieszę, że mi się to wszystko tak poukładało. Naprawdę jesteś super mistrzem, mega się cieszę. Ja chyba sobie pójdę porozmawiać z twoimi innymi uczniami, Gartem Molem, hrabią Duku. A nie, czekaj. Wiesz co, ja już chyba pójdę, bo chce mi się kupę. I pójdę sprawdzić, czy jestem w stanie ją zrobić w tradycyjny sposób. I się od razu zastanowię nad tymi wszystkimi głupotami, nad Imperium, nad Jedi i potem do ciebie zadzwonię. Pa. Nie, ten głos mnie wykończył już naprawdę. Dobra. Nie, ten głos mnie wykończył już naprawdę. Dobra. Zajęte! Było blisko.